Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego dania. Będziemy dzisiaj razem robić kurczaka w takim domowym sosie hoisin. Oczywiście wszystkie składniki jak zwykle macie w opisie filmu. Zachęcam tam do zajrzenia. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek będziemy musieli zamarynować mięso. Ja dzisiaj tutaj mam przygotowany już mięso z kurczaka, dokładnie piersi z kurczaka. Mam tutaj pół kilograma i do zamarynowania będzie potrzebny olej sezamowy, tak pół łyżeczki, sos sojowy, 1 łyżkę, szczypta soli. I tutaj mam już przeciśnięty przez praskę czosnek. Oczywiście nie będę dodawała tutaj całości, bo muszę jeszcze sobie zostawić do sosu hoisin. Dodam tutaj 1 ząbek czosnku. I teraz wszystko muszę dokładnie wymieszać. I jak już mamy wstępnie przemieszane, to jeszcze dodajmy kilka kropli octu ryżowego, nie za dużo, tak mniej więcej pół łyżeczki. I oczywiście znowu mieszamy i teraz przykryję i odłożę do lodówki na 20 minut. I w czasie, kiedy marynujemy mięso, możemy zrobić sos hoisin. Tutaj w miseczce mam już 1 dużą łyżkę miodu i dodaję 4 łyżki sosu sojowego, 1 łyżkę oleju sezamowego. Ja Wam polecam bardzo dobry olej sezamowy Kadoja, bardzo dobry. I z tej samej firmy mam olej sezamowy z dodatkiem chili. I właśnie tego oleju dodaję kilka kropli. On jest dosyć pikantny, więc żebyśmy nie przesadzili. Jeżeli nie będziecie mieli takiego oleju sezamowego z dodatkiem chili, to dodajcie troszkę takiego ostrego sosu chili, który można dostać praktycznie w każdym większym sklepie, nawet w naszych Biedronkach widziałam ostatnio sosy chili, więc myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby ten składnik akurat tutaj zdobyć. I ja mam tutaj przeciśnięty czosnek, ale troszkę jest go tutaj za dużo. Dodaję połowę, to będą 2 ząbki czosnku. Też nie ma sensu przesadzić, żeby nie zdominował smaku. I bardzo ważny składnik to jest masło orzechowe. A tam w tle właśnie mój ryżowar dał znać, że ryż jest już ugotowany, więc super. I dodam 2 łyżki. Jeszcze się przyda ocet ryżowy. Ocet sobie tutaj odmierzę 1 łyżeczkę. Świat się kończy, Gabi odmierza. I teraz troszeczkę będzie zabawy, żeby to dokładnie wymieszać. Więc Was przeproszę. I spotkamy się za chwilkę, jak już wszystko tutaj będzie gotowe. Troszkę mi zajęło, ale wróciłam i jest sukces. Spróbowałam już tego sosu i jest naprawdę bardzo smaczny. Oczywiście słuchajcie, jeżeli nie chce Wam się robić takiego sosu w domu, możecie kupić gotowy sos hoisin, ale myślę, że te kilka minut na przygotowanie warto poświęcić. I ja teraz całość uzupełnię
wodą w ilości 100 ml. Tak się zastanawiałam, jak to 100 ml odmienić, więc poradziłam sobie właśnie w taki sposób. To jest ciepła woda, żeby to wszystko łatwiej nam się udało tutaj ze sobą połączyć. Ładnie wymieszamy. Tam jeszcze przed wraniem, później już na patelni, no to oczywiście jeszcze trzeba będzie wszystko razem przemieszać. No i mamy gotowe. I za chwileczkę będziemy mogli już smażyć kurczaka. Tutaj na patelni rozgrzewam 3 łyżki oleju arachidowego i dodaję wcześniej przygotowanego, zamarynowanego kurczaka. I kurczaka, kochani, obsmażamy do momentu, aż zmieni kolor na taki jaśniejszy. I ja myślę, że moi widzowie nie będą mieli problemu z rozróżnieniem, kiedy kurczak jest już gotowy do ściągnięcia z patelni, kiedy nie jest surowy. No kochani, można ściągać z patelni. Ale cisza się zrobiła. Nie na długo. Ups. Hop. Nikt nic nie widział. I na tej samej patelni dodajemy 2 łyżki oleju arachidowego. Chwilunia niech się nam tutaj troszkę rozgrzeje. Widzę, że dobrze idzie. Tu mam cebulkę pokrojoną w piórka. Połowa takiej średniej cebulki. Niby niedużo, ale uwierzcie mi, już taka ilość cebuli zrobi nam tutaj robotę. 2 minuty. Niech się ładnie nam tutaj cebulka leciutko przysmaży. Pachnie ślicznie. Cebulka smażona zawsze pięknie pachnie. I dodajemy teraz czerwoną i żółtą paprykę. Po połóweczce z takich mniejszych sztuk. Troszeczkę płatków chili. Takie 2 szczypty. Te płatki chili to jest, kochani, coś cudownego, bo one mają moc, ale nie zmieniają smaku potrawy, co jest naprawdę bardzo ważne. To są płatki chili, które możecie kupić w sklepie, gdzie mają artykuły z produktami do kuchni indyjskiej. Taka firma TRS. W ogóle z tej firmy są naprawdę bardzo dobre przyprawy. Jeszcze nigdy się nie zawiodłam ich intensywnością i wydajnością. Dobra, jeszcze pół minuty. Wrzucamy z powrotem kurczaka. I możemy dodać już nasz sosik. Tylko zamieszajcie go jeszcze przed dodaniem na patelnię, żeby się tam nic nie zmarnowało. Jejku, tu pachnie. Wiem, że ja się powtarzam w moich filmach, ale ja naprawdę jak gotuję z Wami, to jestem bardzo głodna. Zresztą moja rodzina też już się nie może doczekać obiadu, więc teraz dosłownie jakieś 2-3 minuty
i będzie można przekładać już danie na talerz. Ja oczywiście będę podawać na takim dużym półmisku, tak lubię najlepiej. No i oczywiście to danie najlepiej smakuje z ryżem. Ja dzisiaj będę mieć ryż biały wymieszany z ryżem brązowym. Kochani, danie na półmisku prezentuje się tak. Oczywiście stali widzowie wiedzą, co ja teraz dodam. Oczywiście nie może zabraknąć zielonej cebulki. Słuchajcie, jest październik, a w sklepach jest jeszcze piękna cebulka, więc no, w tym roku natura dla mnie łaskawa. Więc kochani, życzę smacznego, cokolwiek dzisiaj będziecie jeść, a mam nadzieję, że będziecie gotować też to danie. Oczywiście serdecznie wszystkich pozdrawiam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jeśli Wam się podobało. I widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Cześć!